Witam kolejny raz dzięki uprzejmości ekipy ze sklepu Twoje Pióro z Krakowa. Mogę pokazać takie oto ciekawe pióro. To sailorowa taka wersja, można powiedzieć, limitowana pewnego pióra. Taki pakiecik, jak widać, dostajemy naboje, ściereczkę do czyszczenia tego ebonitu, bo pióro ebonitowe. To instrukcja i taka broszurka opisująca ten model, który w 3 wcieleniach można zobaczyć. Ten, który ja prezentuję, nazywa się Jakoch, co oznacza nocne światło. W ogóle to wszystko z nocą. Te 3 modele są związane. Razem z piórem dostajemy konwerter, oczywiście naboje, które pokazywałem wcześniej, i pojemnik z atramentem. Jako że nie chcę zostawiać śladów na ebonicie, założyłem rękawiczki i teraz można się przyjrzeć tej strukturze, która to pióro formuje. Taki mat na górze i na zakończenie matowe na górze i na końcu korpusu. Natomiast tutaj mamy takie wgłębienia i rowki, które pod wpływem światła się załamują, no i w jakiś sposób nawiązują do tego nocnego światła. 21-karatowa złota stalówka. Tutaj taka klasycznie z wyglądu sailorowska. Mamy tutaj 2 pierścienie przy sekcji na początku gwintu. No i mamy oczywiście pióro. Naprawdę ciekawie to się prezentuje. To oczywiście jest takie wgłębione. Próbuję tu odkręcać w tych rękawiczkach. Nie za bardzo mi to idzie. Lepiej się trzyma mi tutaj za korpus, za środek korpusu, ale tutaj oczywiście wiele nie zobaczymy, bo tak jak to można się oczywiście wcześniej było domyślić, mamy tutaj konwerter i naboje. Żadnego tłoczka nie mamy. Jest tu taki pierścień przy gwincie, który stabilizuje jakby to pióro. Ten korpus i on się sam na pewno nie wykręci. Natomiast nie mamy klipsa, mamy taki występ tutaj, który blokuje toczenie się pióra w nieskończoność po tym blacie. Natomiast porównanie z sailorem large, które tutaj mam, teraz chciałem pokazać, to najpierw tutaj jeszcze na zbliżeniu stalówka tego pióra, a teraz porównanie tej stalówki z tym modelem large. Widać drobne zmiany w wyglądzie, natomiast nie jest to dramatyczne. Natomiast dramatycznie większe jest to pióro ogólnie. Czas na porównanie z partkerowskim duofoldem, Centennialem, Sonetem, All-Star i Pelikanem 140. To największe z nich pióro. Ma 16,5 cm długości zamknięte i 14 cm i 8 mm bez skówki. Natomiast średnica sekcji to 11 mm, a średnica korpusu 14 mm. Waży pióro 40 gramów. Jak widać, piszę tylko poprzez zamoczenie stalówki w atramencie i pisze się bardzo dobrze. Ja lubię stalówki Sailora, nie mam żadnych problemów z pisaniem nimi. Natomiast po lekkim dociśnięciu, czy tam większym, mamy pogrubienie linii. Jak widać, bez nacisku pisze dobrze, tylko przy zamoczeniu. Odwrócona stalówka też właściwie niespecjalnie tutaj słyszę i czuję, żeby coś drapało. Tak więc w podsumowaniu można powiedzieć, że pióro oczywiście jak to sailor prezentuje taki wysoki poziom wykonania, zwłaszcza w tym przedziale cenowym. Bardzo ciekawie rozwiązano tutaj kwestię, jak tutaj widać w zbliżeniu, jak ten detal się prezentuje, czyli pokazano, że
Czarne pióro nie musi być nudne. Naprawdę widać na zbliżeniu, że jest to ciekawie zaprojektowane i bardzo przyciąga wzrok. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.